Z ogromnym wzruszeniem stajemy dziś przy tej mogile, która jest wspólnym grobem kilkudziesięciu nieupamiętnionych dotąd ofiar zagłady, które były grzebane w nieoznaczonych dołach na terenie tego cmentarza. Są wśród nich małe dzieci, młodzi, przed którymi dopiero powinno otwierać się życie, starcy, osoby z niepełnosprawnością, całe rodziny. It is with great sadness and compassion that we stand here today at the common grave of several dozen of the Shoah victims who weren't commemorated in any way before, who were buried in unmarked graves in the space of the cemetery. These Shoah victims included small children, young people who were just starting their lives, the elderly, women, people with disabilities, whole families. Miejsca, w których oni rzeczywiście spoczywają, zostały oznaczone granitowymi słupkami od Fundacji Zapomniane. To jest 6 takich miejsc z wyrytymi hebrajskimi literami Penun, czyli tutaj spoczywają. The actual resting places of those people were marked thanks to the professional help from the Zapomniane Foundation. They are marked with those granite stones, including the letter Pei Nun, here resting in Hebrew. Pierwsi 100 pochowanych zginęli już 12 września 1939 roku. Jest to grupa 20 Żydów przywiezionych od strony Rabki przez Wehrmacht i rozstrzelanych. Pozostali byli zabijani przez cały okres okupacji, dopóki jeszcze w Mszanie byli jacykolwiek Żydzi, czyli do 1943 roku. Udało nam się ustalić imiona i nazwiska, czasem tylko nazwiska, około połowy z nich. Pozostali pozostają bezimienni, ale ten grób jest także dla nich. The first Shoah victims buried here died on the 12th of September 1939 already. Others were killed throughout the time of the Nazi German occupation in Poland, as long as there were any Jews left in Mszana Dolna. This means until 1943. We were able to determine the names and surnames, sometimes just the surnames, of about half of those people. The rest remain without a name, but this tombstone is for them as well. Są wśród ofiar niestety także takie, które wydali i doprowadzili na pewną śmierć nasi współobywatele. To wstyd i ból, ale dziś trzeba nam tu stanąć w całej prawdzie. Ma ona na szczęście też to piękniejsze oblicze mszańskich sprawiedliwych wśród narodów świata Stefanii i Józefa Wacławików, którzy w swoim domu pod Małą Górą przez prawie 3 lata z narażeniem życia swojego i swoich dzieci ukrywali Mosze Jereda, uciekiniera z Zagłady. Ta piękniejsza twarz to także twarze państwa Szynalików, Górskich, zapewne też wielu innych, nieznanych nam z imienia, którzy usiłowali pomóc, nakarmić, odpowiedzieć na apel księdza proboszcza Stabrawy, męczennika Dachau, wzywającego z ambony do wspierania żydowskich sąsiadów. Z tego jesteśmy dumni. Among the victims buried here, there are unfortunately people who are handed in to die by the Polish citizens of Mszana Dolna. That's a shame and pain that we all feel, but what we need is to stand here in the full light of the truth. The truth has also the more beautiful side to it. It has the face of the righteous among the nations, from Mszana Dolna, Stefania and Józef Wacławik, who were hiding Moshe Yered, a Shoah survivor, for almost 3 years in their house under the Mała Góra mountain.
The more beautiful face includes also the faces of the Shinalik family, of the Gurski family, and probably many, many, many others who tried to help, to feed, to answer the call of Reverend Sabrava, a Catholic priest from Shana Dolna who later died in Dachau, who in his homilies at church would call to support the Jewish neighbors. These are the people we are proud of. Drodzy Państwo, to było moje osobiste marzenie, żeby ci ludzie mieli swój grób, żeby te imiona, które byliśmy w stanie ustalić, były na nim zapisane. W tym roku, dzięki wysiłkowi wielu ludzi, nasza fundacja Sztet Mszana Dolna przy wsparciu dofinansowania z PZU, wsparciu finansowym od potomków, od wielu osób dobrej woli, z których wielu tutaj jest, i dziękujemy Wam, bo macie swój kamyczek w tym upamiętnieniu, udało nam się zbudować taki wspólny grób dla właśnie tych tu spoczywających, jedną wspólną macewę. O jej odsłonięcie prosimy panią burmistrz miasta Annę Pękałę oraz Rachelę Antosz-Rekucką, zaangażowaną w to dzieło na wiele sposobów, także przez swój wkład artystyczny. Dear ladies and gentlemen, setting up this monument was my personal dream, which could only be realized this year by the Sztet Mszana Dolna Foundation in cooperation and with the financial support of the Zapomniane Foundations. With the financial support of the descendants of many Jews from Shana Dolna, and with the financial support of many individual people, as well as due to the financing from the PZU Foundation. Due to all that support, after 8 years, we were able to set up this monument, one common matzeva. Now it is time to uncover it. We would like to ask the mayor of the town, Mrs. Anna Pękała, and Rachela Antosz-Rekucka, as the representative of the Sztet Mszana Dolna Foundation and one of the artists engaged in designing the monument. Kadisz za tu spoczywających odmówi ponownie Sol Czapnik, a Abraham Taylor odśpiewa psalm 23, który łączy Żydów i chrześcijan. Jest jednym z naszych wspólnych dziedzictw żydowsko-chrześcijańskich. Przypomnę tym, którzy nie są biegli w Biblii, że to jest ten psalm, w którym śpiewamy: Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie, pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Wierzymy, że dusze tych tutaj pomordowanych, pochowanych bez szacunku, bez żadnej ceremonii, spoczywają dziś na niebieskich pastwiskach w sercu dobrego Boga, który jest wspólnym Bogiem chrześcijan i Żydów. The Kaddish will now be said again for all those resting here by Mr. Saul Chapnik, while Mr. Abraham Taylor will sing Psalm 23, God is my shepherd. This is a psalm which is a common heritage of the Jews and the Christians. מזמור לדוד, אדוני רואי לא אחסר, בינות
שירביצני, על מי מנוחות ינעלני. נפשי ישובב, נפשי ישובב, ינחני במעגלי צדק, למען שמו. גם כי ילך בגיא צל מוות, לא יירא רע, כי אתה עמדי. שבטך ומשענתך, שבטך ומשענתך, המה ינחמוני. תערוך לפני שולחן, תערוך לפני שולחן, תערוך לפני שולחן, נגד צוררי. דישנת בשמן ראשי, דישנת בשמן ראשי. כוסי רוויה, כוסי רוויה. אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית אדוני לאורך ימים, לאורך ימים. יתגדל ויקדש שמי רבה. בעלמא דהו עתיד להתחדתה ולהחייאה, מתיה ולשכללה, החלה ולמפרק חיה, ולמבנה כתה ג'שולם, ולמכה פוחנה נוכרעה מערי, ולטבה פוחנה קדישה דשמיא, לאתרי וזיבי ויקרב ושכינתי ויצמח פרקני ויקרב משיחי. אמן. בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ומאה ומאה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא. ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קדושה ברכו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה. תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.
Oseh shalom bimromav. Hu ya'aseh shalom. Aleinu v'al kol Yisrael v'imru. Amen. Teraz prosimy o złożenie wieńców przez delegację Konsulatu Generalnego Niemiec, panią Urszulę Mayer. Now we would like to ask the delegations to lay the flowers, the bouquets, or the candles. First, the delegation of the Consulate of the German Federal Republic, Mrs. Ursula Mayer. Delegację Powiatu Limanowskiego. The delegation of the Powiat of Limanowa. Oraz delegację władz miasta Mszany Dolnej. As well as a delegation of the Mszana Dolna municipality and county. Harcerze stoją w tych miejscach, w których znajdują się faktyczne groby przy kamieniach z literą tu pochowani. Prosimy, żeby harcerze złożyli znicze w tych miejscach. The representatives of the Scouting Youth Association are standing at the actual places in which the Shoah victims we are commemorating today are resting. We would like now to ask the scouts to light the candles and lay the flowers. Wszystkich Państwa prosimy, kto chce i może złożyć kamień na macewie, znicze indywidualne. Now all the other persons can lay a stone at the monument or light the candle if they want to. Znicz składa także przedstawiciel IPN-u. We would like to ask the representative of the Institute of National Remembrance of the Republic of Poland to light the candle. Now the representatives, the descendants of the Streimer family would like to read the names of their loved ones, of their relatives killed in the horrific events 80 years ago. The microphone is sent on. I need to say this in Polish. Przedstawiciele, potomkowie rodziny Streimer będą chcieli teraz przeczytać dla upamiętnienia imiona swoich bliskich, swoich przodków pochowanych tutaj i w grobie na Pańskim, pomordowanych 80 lat temu. These are the names of family members of the Streimer family, about 30 people that have been killed in the area. Motke Oiblom, his wife Elena, kids Oleg, Irena, Ronka, Felicia and husband, Gruft, killed in Krakow ghetto. Pinchas Oiblom, wife Rosa, daughter Mania, son Mark, and their kids Shimon, Vincent Oidblum, wife Elena, and 3 kids, Jerry, Kashik, and Yanina.
Leonora Streimer, to the Hoiblum family, the wife of Moshe Maurizio Streimer, and the parents, which are the parents of Yaakov Jurek. She died in Russia. Adolf Streimer, wife Clara, and daughter Anda. Adza Chorchowska, to the Streimer family, and husband Ferdinand. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos z potomków, gości? To bardzo prosimy, to jest ten moment. Now, if any of the descendants who came here or any of our eminent guests would like to come to the front and say a few words, please do. Doni van Blair z rodziny Rotkop, zamordowanej w Mszanie Dolnej, pochodzącej z Łodzi. Bardzo prosimy. Donny van Blair from the Rothkop family, murdered in Mszana Dolna, who came here from Łódź. My mother first came to Mshana Dolna in 1980, based on a postcard she received in the Łódź ghetto, and she strongly suspected that her family was killed here. But then we came back in 1997, and Mayor Antonio Rog, who I just saw again today, produced a list from the archives of Mshana Dolna, which confirmed that my grandmother, Miriam Gitla, and my aunt Irena, and my uncle Salek were in the mass grave. But we did not know what happened to Mendel Rodkov, my grandfather. But Mayor Rogue showed us this plot at that time. It was late in the evening when we finally got here, and this trip, my brother said that he feels pretty certain that our grandfather Mendel is here, and I agree with him. He must have passed before the massacre, and the Jews of Mshana Dolna must have brought him here to attempt to give a Jewish burial, and to see him honored here and the others who are buried here is very moving. And we, the Rutkov Blair family, thank you all who have done this from the bottom of our hearts. Thank you. Moja mama pierwszy raz przybyła tutaj do Mszany Dolnej w roku 1980 w oparciu o kartkę, którą otrzymała w getcie łódzkim w trakcie wojny. Podejrzewała, że jej bliscy mogli być zesłani tutaj i umrzeć tu w Mszanie Dolnej. Kiedy przybyliśmy z moim bratem w roku 1997 i zostaliśmy ciepło podjęci przez ówczesnego burmistrza Mszany, pana Antoniego Roga, byliśmy w stanie potwierdzić, że kilkoro z członków naszej rodziny zostało rzeczywiście zamordowanych w masowej egzekucji.
na Pańskim i że tam właśnie spoczywają pan burmistrz, mam dostęp do list archiwalnych, do list zabitych sporządzonych przez hitlerowców i byliśmy w stanie to potwierdzić. Nie wiedzieliśmy jednak, gdzie może spoczywać mój wujek Mendel, który nie znajdował się na tych listach. Dziadek Mendel, który nie znajdował się na tych listach. Z prawie całkowitą pewnością jest on jedną z ofiar zamordowanych tutaj, zamordowanych wcześniej przed masową egzekucją i pochowanych tutaj w ramach wysiłków społeczności żydowskiej w Mszanie Dolnej, by zapewnić poszczególnym pojedynczym ofiarom, które zdarzały się cały czas, godny żydowski pochówek. To, że mogę zobaczyć dzisiaj, że mój dziadek został wreszcie upamiętniony i tą ceremonią i tą macewą jest niezwykle poruszające i chciałbym podziękować wszystkim, którzy się do tego przyczynili z głębi mojego serca. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Coś dopowiedzieć, zapytać? Leba? When I first saw the list and saw my grandparents and my uncle's name on that list, I made up my mind that I would get to this town and see where they were murdered and buried. And after a lot of effort, in 2013, that was my first opportunity to come to Mszana Dolna. In the ride from Krakow to Mszana Dolna, I wanted to hate this town. I had this feeling of a very dark, evil place where all these Jewish people, including my family, were murdered. When I came here, I didn't really meet any of the wonderful people of this town, but I was very impressed by the way the matzeva and the area around the matzeva was kept, and I knew right away that there was a tremendous amount of respect for the people that were murdered here by the Nazis. Quite a while after that, by new social media, which was new to me, I became in contact with Ursula and other people from this town and learned all the amazing things that are being done here to remember the Jewish people of Mszana Dolna. To me, it's a tremendous gift to know that my grandparents are not forgotten, even though they lost their lives at a very young age, but their memory is being kept alive. And I have all these friends here who are so respectful and remember all of the Jews of this town, honor their culture and our holidays, and make it very meaningful. And I don't think that is true of all of the other, I'm sure it is some places, but there are many places where Jews are buried and just forgotten. So I would like to give what we call Hakarat Tov, a tremendous thank you to all the people of this town, Ursula most of all, and her family, who make this possible. And I would like to say that they are, in my opinion, what we call Lamed Vavniks. They are tzaddikim. They are very, very special people. And what they are doing, I consider tikkun olam, which means fixing the world. We can't change the horrible things that happened in the past, but everyone in their life, in their own way, can make the world a little better.
and then collectively it accomplishes something. So I like to say to this family and to everybody in this town who is involved, thank you for Tikkun Olam, and continue your wonderful works. Na pewno nie będę w stanie przetłumaczyć całości wypowiedzi, ale postaram się podsumować najważniejsze punkty. Kiedy po raz pierwszy dowiedziałam się o liście Żydów zabitych w Mszanie Dolnej w czasie wojny i byłem w stanie znaleźć na niej nazwiska i imiona moich dziadków i mojego wujka, postanowiłam natychmiast, że muszę przybyć do tego miasteczka. Udało mi się to dopiero w roku 2013 i początkowo spodziewałem się, że będę nienawidzić tego miejsca. Spodziewałem się mrocznego, ciemnego miejsca, które będzie dla mnie wyłącznie przestrzenią śmierci moich najbliższych. Jednak gdy przybyłam na zbiorową mogiłę na Pańskim, spotkało mnie już pierwsze zaskoczenie, ponieważ odkryłam, że miejsce to, wbrew moim oczekiwaniom, jest bardzo dobrze utrzymane, co sugerowało, że są jacyś ludzie, których to miejsce obchodzi. Dopiero później, dzięki mediom społecznościowym, byłam w stanie się skontaktować z panią Urszulą Antyszerkucką, jedną z osób odpowiedzialnych za podtrzymywanie żydowskiej pamięci w Mszanie Dolnej. I chciałabym również powiedzieć, że to, co państwo tutaj robicie, uważam za to, co w żydowskiej tradycji nazywa się Tikkun Olam, naprawianiem świata. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos, coś powiedzieć? Będziesz tłumaczył? Mam na imię Sylwia Ciecińska, jestem z Krakowa. O, chyba jestem za blisko. Okej. Jestem z Krakowa. Chciałam powiedzieć, że jesteśmy tutaj, ja i moja rodzina. Moja córka teraz pojechała jeszcze po koleżankę swoją, ale była przed chwilką poprzednio na tamtym miejscu, gdzie była zbiorowa mogiła. I chcemy powiedzieć rodzinie, tej, która przyjechała tutaj potomką, że jesteśmy bardzo poruszeni tym, co wydarzyło się tutaj na naszej polskiej ziemi i ich krewnym i bliskim, i że to rozrywa nasze serce. My name is Sylwia Ciecińska from Kraków, and I would like to tell all the descendants and families of those who died here that we are really moved by the presence and that we too experience what happened here 80 years ago as something extremely moving, special and horrific. I chcę powiedzieć, że jest mi bardzo, bardzo przykro, że to się wydarzyło tu, na mojej polskiej ziemi. I wewnętrznie czuję ból, że do tego doszło, że nie wiem, czy moi przodkowie brali udział w krzywdzeniu Żydów, nie wiem, czy byli obojętni, nie wiem, czy pomagali, ale wiem, że ja jestem tutaj po to, żeby też wam powiedzieć, że kiedy wrócicie do domów, to tutaj będzie ktoś, kto będzie pamiętał o waszych grobach, o waszych bliskich. I ja też zabieram w takie miejsce moje dzieci, żeby następne pokolenia pamiętały, nie zapomniały o nich. And let me tell you that for me as a Polish person, it is a great pain that the tragedy of Shoah and all those murders took place in my country, on my land. However, I wanted to assure you that whenever you will be coming home, there will be persons like me and others who want to remember, who want to welcome you with open hands. Saul Czapnik, syn jedynej ocalałej z rodziny Galerów, Goldy Jane Czapnik. This would have been unimaginable 5 years ago. And I do want to thank Ursula, the Kirk family, and everyone
many of us, the Apple family, and if I forget the Strama family, Geller family, this is like the ingathering of the exiles in exile. We, the Polish people and the Jews here, have had a 1,000-year history here. And some of us come from the Amsterdamer family that started here. Father, my family lived across the street from your church. And my mother used to tell me stories of the priests milking the cows and the Jewish girls looking over them. And my mother is still alive. She may be watching us. She's 98 years old and she survived the Holocaust. And she may be watching us on Facebook right now. And if I get the story wrong, I'm sorry, Mom. But Ursula, I also thank you and for being very honest, for saying that there were righteous Majankas, and there were also others who were not, who should not be proud, and that is very important. And I have to do something that may be disagreeable, but to the consulate of Germany, and I've written about, ever since Adenauer, you have set an example of how you should deal and how as a country you should reflect about what occurred. And you have proven in the 21st century to be a model of the world, and I wrote about it. And I wish other European countries, Eastern European countries and Western European countries, including the United States, should take that reflection that the young people have, and thank you for this, really. And to my landsman, and Agnieszka, I see you there, who I've known since 2004, I think, or 2005. Thank you for welcoming us. Thank you for making the impossible possible. And may all those who have perished in the Holocaust, may all those who have perished in Mizana Donar, may they all earn an aliyah b'shamayim. May they all earn an aliyah in the heavens. Amen. Ponownie postaram się streścić najważniejsze punkty. Dla mnie, obecnego tutaj wraz z potomkami innych rodzin, jest to zgromadzenie, które nie byłoby możliwe 5 lat temu. Jesteśmy tutaj zgromadzonymi wygnańcami. I również chciałbym podziękować Pani Urszuli za to wszystko, czego dokonała. Niektórzy z nas są potomkami rodzin, których historia zaczęła się w ogóle w Mszanie Dolnej, tak jak mojej rodziny Amsterdamerów. Moja 98-letnia mama pochodziła z tej rodziny i mówiła, że w miarę możliwości będzie oglądała nas dzięki transmisji z mediów społecznościowych, więc jeśli jakiekolwiek błędy popełniam, to przepraszam Cię, mamo. Chciałbym też w sposób szczególny podziękować, choć może to być mało oczywiste, reprezentantce konsulatu Niemiec. Wierzę głęboko i pisałem już o tym, że przy całej odpowiedzialności Pani narodu za Holokaust dajecie Państwo przykład od wielu już lat, w jaki sposób należy mierzyć się z tą historią, w jaki sposób należy brać za nią odpowiedzialność i mam nadzieję, że inne kraje europejskie, nie tylko europejskie, i mam tu na myśli również moją własną ojczyznę, Stany Zjednoczone, wezmą przykład z państwa niemieckiego, w jaki sposób należy stawać w prawdzie i brać odpowiedzialność za czyny naszych przodków. Czy jeszcze ktoś chciałby coś dopowiedzieć? Jeśli nie, to bardzo serdecznie dziękujemy Państwu,
każdej osobie, która tutaj przybyła, bo jeśli pamiętamy i mierzymy się z trudną przeszłością, to budujemy lepszą przyszłość. Sol mnie trochę zawstydził, bo zapomniałam jeszcze o jednej ważnej osobie, której powinnam podziękować. To jest pani Agnieszka Józefiak-Lewandowska z Urzędu Miasta, która jest niezwykle zasłużoną osobą dla dbania o pamięć w Mszanie. Nie występuje nigdy jako główna prowadząca, zawsze gdzieś tam w cieniu, ale uwierzcie mi, do nocy sprzątała plac, na którym wczoraj mogliśmy się spotkać. A już wiele, wiele lat temu spotykałam ją tutaj, jak na kolanach wyrywała chwasty na cmentarzu, który był zaniedbany i myślę, że należy się jej tutaj wielkie podziękowanie i podkreślenie. To jest ważne, żeby mieć takich sprzymierzeńców. I Agnieszko, dziękujemy. Przepraszam, że wcześniej tego nie zrobiłam. Bardzo proszę jeszcze, żeby te kamyki, które tutaj zostały, może przede wszystkim młodzi ludzie, żeby je zanieść jeszcze czy na ten grób, czy na te miejsca, 6 miejsc, tam jeszcze 3 są u góry, które są rzeczywistymi grobami ofiar. Niestety nie potrafimy powiedzieć, kto gdzie spoczywa, bo ekshumacja jest sprzeczna z prawem żydowskim. Możemy tylko powiedzieć, że na pewno w tych miejscach są te mogiły, bo uczynił tutaj dokładne badanie georadarowe specjalista Komisji Rabinicznej do spraw cmentarzy i oznaczył z bardzo dużym prawdopodobieństwem te miejsca. Więc niech te kamyki nie zostaną na stoliku, tylko zanieśmy jako symbol naszej pamięci. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział, już nie będę wymieniać godności. Bardzo się cieszymy, że obydwaj księża proboszczowie byli z nami. To jest bardzo ważne, że pokazujemy nasze braterstwo. I to właśnie, co już mówiłam, że jesteśmy dziećmi jednego Boga. Potomków i te osoby, które mogą, zapraszamy jeszcze na spotkanie w Urzędzie Miasta, a jeśli ktoś już musi wracać, to bezpiecznej podróży i przyjeżdżajcie do Mszany, pomagajcie nam pamiętać. Dziękuję serdecznie. Kłaniam się wszystkim za udział. Just a few words of the summary. I would like to extend special thanks to a person I forgot to mention before, Mrs. Agnieszka Józefiak, who has been helping us for years. She has been doing manual labor to clean this area in the cemetery and the mass graves of Jewish victims of the Shoah in Mszana Dolna. And she never tries to be in the spotlight, but she works relentlessly to uphold this memory all the time. So great thank to you. We will be finishing the part of the ceremony here now. Please, if you only can, place the remaining stones either at the main symbolic grave or at the actual graves localized with geological radar by expert from the Rabbinic Commission here. And please feel welcome to join us for a meeting at the town council.